Dziś zabierzemy Was w podróż do Kazachstanu, największego kraju Azji Środkowej, który rozciąga się od Morza Kaspijskiego po góry Autaj. Kazachstan to kraj kontrastów, od bezkresnych stepów po nowoczesne miasta takie jak stolica Nur-Sultan. W Kazachstanie znajduje się również jezioro Bałchasz, unikatowe ze względu na to, że jego wschodnia część jest słona, a zachodnia słodkowodna. Kraj ten jest bogaty w zasoby naturalne i ma długą historię, której ślady można odnaleźć w wielu zabytkach i tradycjach kultywowanych przez Kazachów. Zapraszam do poznania historii, przyrody i współczesnego oblicza tego fascynującego zakątka świata. Siemanko! Pozdrowienia z Duszanbe, czyli stolicy Tadżykistanu. Sorry, w Turkmenistanie byłem wcześniej. W Tadżykistanu, dokładnie. Idę na samolot, za 1,5 godziny odlatuję i lecę do Almaty, do Kazachstanu. Powiem Wam, że bardzo się cieszę, ponieważ zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda Kazachstan. Słyszałem same dobre opinie na temat tego kraju i na temat ludzi, którzy tam są. I bardzo jestem zadowolony, że w końcu tam dotrę. Mam naprawdę świetny plan na Kazachstan. Oczywiście pierwszy odcinek zobaczycie Almaty, a w kolejnych ruszam do parków narodowych zwiedzać to, co najpiękniejsze w tym kraju. Dokładnie w najpiękniejszej południowo-wschodniej części tego kraju, żeby nie było. Piękne jeziora, góry. Powiem Wam tak, że nie mogę się doczekać, kiedy wrócę do Tadżykistanu jeszcze raz. Ze względu na to, że stolicy mi się bardzo podobało. Jestem zachwycony. No i chcę ruszyć na ten Pamir Highway, tą trasę motorową zrobić. Teraz wiadomo, tak jak Wam mówiłem, przez to, że lecę do Brazylii, realizować fajny projekt, musiałem skrócić moją trasę. Praktycznie mi odpadło 10 dni podróży, ale tu wrócę i to zrobię, bo przepiękne widoki po prostu tam i na pewno muszę to zobaczyć. No i zaczęła się górka. Wszystkie loty opóźnione przez pogodę. No i mój do Almaty jest opóźniony. Do Taszkentu jest opóźniony. I jeszcze do Orenburg. Nie wiem, gdzie to jest. Ale mieszam z tym. 3 loty opóźnione. No i się zaczynają schody. Właśnie się dowiedziałem o tym. Od ekipy, która też leci. I od stewardessy, że samolot latał nad lotniskiem. Nie mógł wylądować przez to, jakie są gęste chmury tutaj. I zaczęło się dziać tak, że musi polecieć, musi wracać, bo później mogłoby się skończyć paliwo, wiecie, względy bezpieczeństwa. I prawdopodobnie samolot wrócił do Almatów, musi się zatankować i przyleci znowu. Nie wiem, jaki bezsens trochę, czy to jakiś najbliższy lotnisk, nie wiem, trochę bez sensu to jest dla mnie, ale tak mi powiedzieli i samolot może być opóźniony od 4 do 6 godzin, prawdopodobnie 6. No i wszystko wiadomo, mój lot jest na 16:25 przełożony. No to nie tak źle, w sumie 3 godziny później. Ale i tak zanim dojadę do hotelu, to już będzie wieczór. Znaczy do hostelu, to będzie wieczór. Patrzcie, to samolot nie wylądował, bo były za duże chmury. Zaczął wracać z powrotem. Chmur nie ma. Szok. Ja naprawdę mam takim względem małego pecha, bo to mały pech oczywiście, ale trochę mam. Bo straciłem pół dnia w Kazachstanie. No i ruszam na lotnisko. Powiem Wam, że nie wiem, gdzie jestem teraz, w jakiej części, ale pięknie tu wygląda. Tak chyba biznesowa jakaś dzielnica. No, na szczęście się wypogodziło, wszystkie chmury przeszły, także samolot już na pewno powinien być. Widzicie, jakie podróże są nieprzewidywalne. Wczoraj sobie zrobiłem specjalnie przerwę, żeby nie nagrywać, żeby trochę odpocząć. No a dzisiaj ta przerwa zrobiła się sama, bo samolot opóźniony. Co poradzić? Trudno. I tak swój plan, który mam na Kazachstan, tak zrealizuję. Tylko będzie trzeba po prostu trochę szybciej. No i witam serdecznie w Almatach, w Kazachstanie. Chciałem Wam pokazać jedną fajną rzecz.
patrzcie. Capsule Hotel. Spałem w takim hotelu oczywiście. Gdzie ja nie spałem? Chyba w Singapurze. Tak, ale jestem zaskoczony, bo tu normalnie na wejściu do lotniska chcecie chwilę przespać. Zobaczę cenę z ciekawości. Hello. This one hour. 12,000. How many dollar is it? You don't know? No, czyli za 120 zł 3 godziny się przespać, to jest bardzo drogo. Bardzo. Ale powiem wam, że parę rzeczy mnie tu już zaskoczyło w tym Kazachstanie, szczególnie wynajęcie samochodu. A w ogóle dowiedziałem się już na sam koniec, Pablo mi pomógł, pozdrawiam Pablo, że w ogóle nie mogę wynająć samochodu tak na siebie, tylko mogę ewentualnie z kierowcą. Co mi bardzo nie pasuje i prawdopodobnie po prostu wezmę z hostelu wycieczkę. Polo na takiej był, mówi, że spoko, także prawdopodobnie takie coś zrobię i wszystkie te miejsca, które chcę zobaczyć, są akurat tam. Wiecie, chciałem na własną rękę tak na spokojnie, no ale co, jak nie będzie wyjścia, to nie będzie, no trudno. Pokażę wam, jak wyglądają pieniądze. To jest 5000, czyli 50 zł. A to jest 100 000, czyli 100 zł. Biorę 250, zobaczymy, na ile to wystarczy. Ale mnie pogoda przywitała w Kazachstanie. Oja, chyba, że się nie dało chyba. Ogarnąłem już kartę SIM, 60 zł trzeba było zapłacić za 25 giga. Dobra, ale żarty się skończyły, chciałem iść na autobus. Na taką pogodę to nie pójdę, to trzeba po prostu zamówić z apki. Tutaj coś takiego jest jak Grab. Już wam powiem, jak się nazywa, bo już to pobrałem. A w ogóle w którymś kraju już tego używałem. Nazywa się to Yandex Go dokładnie. Jadę do hostelu, mam nadzieję, że przestanie padać, bo chciałem jeszcze gdzieś dzisiaj pójść. Jest dopiero 20. Piątek. Dobra, dojechałem do hotelu. Capsule Hotel. Zaraz zobaczę, jak wygląda. Na zdjęciach zarąbiście był. Jestem w miarę chyba w centrum, z tego co widziałem, przynajmniej jak jechałem. Piękna mapa, jak moja, tylko większa. Miejscówki do posiedzenia, kuchnia. Super. Klimacik. Typowo hostelowo. No powiem wam, że naprawdę w takim jeszcze hostelu nie spałem. Tu mam szafkę, muszę sobie czasować. Darmowa pralnia. Tam oczywiście łazienka, prysznic. I tutaj się idzie po schodach do góry, do mojego pokoju. O, to tu jest. No i taka kapsuła elegancka. 100 zeta za noc. Powiem wam, że jestem naprawdę zachwycony tym miejscem. Jest czyściutko, fajnie. Dobry klimat jest. A to najważniejsze. Ale leje. Masakra. Siemanko z Almatów, czyli z dawnej stolicy Kazachstanu. Do 98 roku Almaty były stolicą Kazachstanu. Następnie stolicę przeniesiono do Astany. Astana jest podobno na maksa nowoczesnym i doinwestowanym miastem. I bardzo żałuję, że tam nie dam rady pojechać, ponieważ no, trasa jest daleka ze względu na mój wyjazd do Brazylii i powrót, że muszę za parę dni wracać do Tajlandii, odebrać paszport. Tak jak wam mówiłem, moja trasa skróciła się aż o 10 dni. Straciłem Pamir Highway, straciłem Astanę, ale to nic. To są kraje, do których się wraca, ponieważ klimat w tych krajach jest niesamowity i ja bardzo dobrze się czuję. I pierwsze wczoraj, co zrobiłem, wieczorem poszedłem do kawiarni, do restauracji i zjadłem pierogi. Ale to było cudowne, uczucie zjeść sobie pierogi ze śmietaną. Nawet sobie nie wyobrażacie. Ogólnie ja powiem wam tak, w tych krajach wszystkich tutaj dookoła jedzenie jest znakomite. Ja bardzo, bardzo je lubię. Także jeśli ktoś będzie tutaj odwiedzał, kuchnia na pewno wam spasuje. A teraz korzystam z pogody, bo za parę godzin ma się zepsuć, ma zacząć znowu padać. Także ruszam na zwiedzanko i chcę wam pokazać jak najwięcej pięknych miejsc z tego właśnie miasta, w którym żyje prawie 2 miliony ludzi. Czyli prawie tyle, co w Warszawie, no dokładnie jakieś 1 800 000. Coś takiego mniej więcej jak w Warszawie. Z paru ciekawostek na sam początek, które musicie usłyszeć na temat Kazachstanu. Bardzo ciekawych ciekawostek. Najważniejsze jest to,
że Kazachstan jest ogromnym krajem. Jest chyba 9. największy, jest to 9. największy kraj na świecie. Jest 8,5 razy większy od Polski. Ale to, że jest tak wielki, to nie znaczy, że go zamieszkuje dużo ludzi, ponieważ mieszka tu tylko 18 milionów właśnie ludzi i jak na taki wielki kraj, moim zdaniem to jest bardzo mało. Dodatkowo, co ciekawe, 88% tego kraju leży w Azji, a 12% w Europie. I to jest ciekawostka, na przykład, o której ja nie miałem zielonego pojęcia, ponieważ myślałem, że Kazachstan typowo leży w Azji. A to takie coś ciekawego, co mogliście się dowiedzieć, a zarazem ja. Dobra, idę tak przed siebie, szczerze mówiąc, nawet nie wiem gdzie, bo to po prostu tak wyszedłem z hotelu i sobie idę. Czytałem wiele blogów na temat Kazachstanu i ludzie pisali, że na temat Almatów, że po prostu to miasto fajnie zwiedza się chodząc po nim. Że po prostu wychodzicie i idziecie. Oczywiście jest to wielkie miasto, wiadomo, że długo tak nie dam rady. O, ale tutaj doszedłem właśnie z jakiegoś deptaka i to już mi się podoba. Kolejną fajną ciekawostką jest to, że właśnie Kazachstan, jako tak ogromny kraj, w 91 po rozpadzie Związku Radzieckiego właśnie Kazachstan ostatni ogłosił niepodległość ze wszystkich tych krajów, które tutaj są dookoła. To jest też interesująca sytuacja. Moim zdaniem wielkie kraje, no dobra, no to może to jest głupie, co pomyślałem. Zawsze mi się wydawało, że wiecie, że kraj chce ogłosić jak najszybciej, że jeśli to jest wielki kraj, ma przełożenie i tak dalej, bo chcą po prostu zrobić, być niezależnym krajem. Ale może właśnie w tym przypadku było inaczej. No, ale od 91 roku jest Kazachstanem. No i sobie tak kiedyś całkowicie przypadkiem znalazłem jakiś taki mini targ z jakimiś lokalnymi wyrobami, ale mi to bardzo pasuje, bo kupię magnesy. Też co chwilę można zobaczyć jakiś fajny street art. Tak wygląda jurta w środku. W jurcie miałem okazję już spać 2 razy. Co jest ważne, żebyście jeszcze wiedzieli. Powiedzcie sami, przyznajcie szczerze i napiszcie to w komentarzu. Z czym, a raczej z kim kojarzy wam się Kazachstan? Odpowiedź jest oczywista. Moi drodzy, osobą, z którą zawsze kojarzy się, jest to komik. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa dokładnie, ale postać Borata. Z tym każdemu się kojarzy Kazachstan. Jeśli ktoś mi powie, że tak nie jest, to przepraszam, ale wam nie uwierzę. No bo tak jest, no każdy oglądał Borata. No mówmy się, kto nie oglądał tego filmu? Każdy. Ale niesamowite to jest, jak oni tam przedstawili ten Kazachstan i moim zdaniem jest to bardzo źle przedstawione, ponieważ pokazują to jako największą dziurę jakąś na świecie, a Kazachstan, na przykład same Almaty, sama Astana, to są bardzo nowoczesne miasta. No wiadomo, może wsie w Kazachstanie tak wyglądają, jak były pokazane w filmie, ale no dobra, niech tak zostanie jak jest. O, właśnie, nie, myślałem, że to magnesy, to jakieś kolczyki. Kurczę, niestety magnesów tu nie ma. Będę musiał gdzie indziej znaleźć, a na samym końcu, jak się nie da, to na lotnisku zawsze kupię. Kupię Ali czapkę z lisa. Jak znalazł, będzie miała do Tajlandii. Żeby wam trochę zobrazować to, jak ogromny jest ten kraj. Pomyślcie, że z jednego krańca Kazachstanu na drugi kraniec to jest odległość mniej więcej jak z Londynu do Stambułu. No, ogromny, po prostu ogromny. Co ciekawego wyczytałem na tym mieście, że właśnie można tu zobaczyć nowoczesność, która przeplata się starymi, poradzieckimi właśnie budynkami. Chodziłem trochę po parku, przyznam szczerze, że naprawdę parki tutaj robią niesamowite wrażenie. Pięknie zielono. Ale przyszedłem zobaczyć właśnie to. Piękny sobór Niebostąpienia Pańskiego. W 1906 roku oddali do użytkowania, chociaż na pewnych źródłach czytałem, że już wcześniej został budowany, w 1860 któryś tam. No ale na Google przyszedł 1906. Pójdę zobaczyć do środka, bo podobno też niesamowicie wygląda.
Żebyście wiedzieli, czym jest w ogóle Sobór. Jest to po prostu prawosławna cerkiew. Piękny ptak. O. No i z tej strony to widać pięknie, ale jakby nie patrzeć, to te dwa drzewa by mogli skosić, bo byłoby wtedy ładniej. Naprawdę ogólnie jestem bardzo przeciwko takiemu czemuś, ale powiem tak, o takim zdjęciu marzyłem, przyjeżdżając do Kazachstanu. Myślałem, że bardziej zrobię to gdzieś w górach, jak będę spał w jurcie, no ale niestety nie będzie takiej okazji, także chciałem tutaj zrobić i się udało. Kolejne miejsce na mapie tego pięknego miasta. Tego pięknego miasta, które naprawdę przypomina nieraz stare miasto, a w niektórych momentach naprawdę piękne, nowoczesne. Ale kolejnym takim miejscem jest Green Bazaar. Ludzie odwiedzają to miejsce, jest bardzo odwiedzane w sumie przez turystów też, ale lokalnych też. Także przyszedłem zobaczyć, co tu ciekawego mają. O, tu już widać jakiś sklep z pamiątkami. Zobaczymy, czy mają magnesiki. No i kupiłem piękne magnesy za 10 zł. Na początku widziałem za 25, bo to chyba jakoś poniosło. Ale później się okazało, że źle patrzyłem. Takie. Z tej trasy, którą teraz przemierzam, niestety nie mam z Jemenu i nie mam Sudanu Południowego. Szkoda, bo to jednak dwa takie kraje, z których fajnie by było mieć magnes. Ale w Jemenie to chyba nawet nikt nie słyszał o takim czymś, że ktoś, turysta przyjeżdża kupić magnes. Nigdzie nie widziałem, totalnie nigdzie. Nawet na lotnisku, jak gdzieś nie znajdziecie kompletnie, to zawsze lotnisko jest tą bramką awaryjną, gdzie można znaleźć, ale w Jemenie nie. Może w stolicy, jak kiedyś otworzą, to może, ale nie tam, gdzie ja byłem. Bardzo dużo różnych kiszonek. Patrzcie, nawet czosnek kiszony. Chyba nigdy wcześniej nie widziałem czosnku kiszonego. Malinki. O, grzybki. Ciekawe. Tu właśnie wyczytałem, że to jest fajne miejsce na zrobienie sobie takich małych zakupów, żeby popróbować sobie właśnie różnych kiszonek, różnych orzechów i tak dalej, i tak dalej. No i czuć tutaj te czasy takie stare. Fajnie to wygląda. O, te kulki to są takie słone kulki, które dodaje się tutaj na przykład do zup. Sama sól praktycznie. To widziałem pierwszy raz właśnie w Kirgistanie, to tam bardzo, bardzo popularne to jest. Tu dalej można mięsko sobie kupić. Ciekawe to miejsce jest naprawdę. No. I tam dalej już warzywa, owoce. Dobra, to by było na tyle, idę dalej.
Obiad zjedzony, teraz ruszam na Koktobe Hill. Tam jest kolejka, którą można wyjechać sobie na górę i zobaczyć pięknie miasto z góry. Ma to sens, co nie? Można wyjechać na górę, żeby zobaczyć miasto z góry. Jakby ktoś nie rozumiał, to o to chodzi właśnie, że będę na górze, gdzie z góry mogę zobaczyć wszystko. Jak czasem coś powiem, to po prostu sam się zaczynam z tego śmiać. No, mam tam 2,5 km, także czeka mnie trochę spalenia kalorii po obiadku. To ich pomnik jest, który jest hołdem złożonym właśnie żołnierzom, którzy walczyli w wojnach światowych w poprzednim stuleciu. A przed państwem hotel, który nazywa się tak jak ten kraj, hotel Kazachstan, stary sowiecki budynek. Noc w nim kosztuje podobno około 200-250 zł, także jak ktoś by miał ochotę się zatrzymać w starym hotelu, to jak najbardziej. Bo myślę, że w tamtych czasach ten hotel to musiała być taka petarda, że po prostu szok. Z jego jakichś bogatych ludzi totalnie. No. I już jestem pod Koktobe Cable Car. I jadę na górę zobaczyć. Już powiem wam, że trochę z tyłu za górami się już chmury zbierają. Dzisiaj zapowiadali, że będzie padało. W sumie miało od rana padać. Na szczęście jest piękna pogoda. Także muszę teraz szybko jeszcze wykorzystać, póki mam czas, bo czuję, że coraz bliżej końca tej pięknej pogody. Zaraz wam powiem, ile też kosztuje taka kolejka. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale ja się po prostu czuję, jakbym był w jakimś polskim mieście. To taki zupełnie jak w Polsce. Naprawdę. Zresztą kto był, to chyba może mi przyznać rację. Kupiłem już bilet 50 000, kosztuje 5 000, przepraszam. 5 000 dwie strony, czyli po prostu 50 zł. Co mogę powiedzieć? No na górze Luna Park. Ale cóż, dobra, mniejsza z tym. Chcę zobaczyć widoki i... O, tutaj wieża telewizyjna. I jabłko. Almaty to jest kraj jabłek. Właśnie w hostelu się dziwiłem, dlaczego jedyny sok jaki mamy to jest właśnie świeży sok z jabłek. To dlatego, że właśnie to miasto z tego słynie. Kurczę, niestety chmury zasłoniły góry i nie widać tych ładnych szczytów, ale cóż, trudno. Nie no, to miejsce jest zdecydowanie nie dla mnie. Fajnie było na górę wyjechać, zobaczyć widok, ale poza tym no to jest typowo dla dzieci wszystko tutaj. Także nie jest, no, zawracam i zjeżdżam na dół. Ja czekam już na taksy, bo muszę jechać do hotelu. Miałem wam na górze jeszcze powiedzieć takie fajne porównanie, dlaczego tak tu nie jest takie jakby, wiecie, że nie był czadowy ten widok z góry, bo na przykład najpiękniejszy taki viewpoint na takie duże miasto, jakie widziałem, no to był Hongkong, na pewno. No, w Hongkongu jak się pojedzie w góry i jest widok na całe miasto, to jest po prostu niesamowity widok. Ale na przykład pomyślcie sobie, że ten kraj jest tak ogromny, że i tak mało ludzi tutaj żyje, że wychodzi średnio, że żyje na kilometr kwadratowy 6,5 osoby. W porównaniu na przykład do Bangladeszu, tam żyje 1000. Patrzcie, jaka to jest rozbieżność. Niesamowicie po prostu. No i chwila spania. Powiem wam, że ulewa idzie i to mocarna. Z tego co widać. Normalnie powinno być jeszcze jasno. Tak jest tam. A jest bardzo nieciekawy. Ale mniejsza z tym. Jadę właśnie do biura
kupić wycieczki. Ze względu na to, że tak jak Wam mówiłem, nie bardzo mi się opłacało i nie dało rady w sumie. Nie opłacało to raz, a dwa, że nie da rady wynająć samochodu, z tego co słyszałem. Także zdecydowałem się na wycieczki. Jak dojadę tam, kupię je, to pokażę Wam biuro podróży, że może ktoś będzie chciał akurat skorzystać i dodatkowo powiem, jakie były ceny. Dobra, pokażę Wam. W hostelu mi policzyć, czyli właśnie to biuro KK Tour. I tak, jutro wybieram się na tą wycieczkę. Będą 2 jeziora, będzie Czarny Kanion i dodatkowo, znaczy to jedno jezioro, Czarny Kanion i to drugie jezioro. To jest bardzo znane takie, ponieważ on jest zalany las po prostu, drzewa wystają tylko z wody. I następnie w kolejny dzień wybieram się też nad jezioro i 3 różne kaniony. Dodatkowo oczywiście będzie dużo innych fajnych miejsc, tylko to takie główne Wam pokazuję. A w trzeci dzień jeszcze nie wiem, zobaczę. No i dobra, załatwiłem wszystko. Zapłaciłem tak, za pierwszą wycieczkę 13 000, czyli 130 zł. Za drugą zapłaciłem, pada dalej, czy przestało? Pada. 1200, czyli nie 1200, 12 000, no 25 zapłaciłem razem, czyli 250 zł. Dodatkowo oczywiście muszę mieć jakieś pieniądze tam na jedzenie, bo jedzenie nie jest w cenie. Muszę dojechać na miejsce, gdzie jest zbiórka. Zbiórka mamy już o 6 rano, obydwa dni, także powiem tak, no jadę teraz zjeść jakąś kolację i do domu, do spania, żeby się wyspać. Ogólnie najgorsze jest z tym to wszystko, że to są dalekie odległości. Do pierwszego jeziora jutro, gdzie będziemy jechać, jedzie się średnio 3-4 godziny. Mówiła, żeby wziąć ciepłe rzeczy, bo na miejscu będzie zimno i w ogóle jutro ma padać też rano. Mam nadzieję, że będzie tak jak dzisiaj, że zapowiadali, że będzie padać, a tak naprawdę była fajna pogoda. Bo jednak te miejsca muszą mieć słońce. Z tego co widziałem, jak to wygląda, no to bez tego średnio będzie. Pogoda wieczorami rozpieszcza. Ale to nic. Miałem Wam pokazać dzisiaj jeden z największych, znaczy największy mecz tutaj, jak jest w mieście. Wieczorem właśnie bardzo pięknie doświetlony. Miałem się przejść po mieście, no ale nic nie poradzę. Trzeba wracać do hostelu. Patrzeć, zobaczyć, czy moje pranie jest już gotowe. I dodatkowo spakować się na jutro trochę. Muszę właśnie jakieś po drodze jakieś rzeczy kupić, wypłacić jeszcze pieniądze. Tyle. Do spania koło 9, bo 5:30 trzeba wstawać. Muszę w hostelu jeszcze zapytać, czy przypadkiem nie robią jakichś śniadań na wynos rano, jak ktoś jeździ właśnie na jakąś wycieczkę, bo mam zapłacone za śniadanie i nie chciałem w sumie, żeby mi przypadło, bo jest bardzo smaczne. Jak się nie uda, to trudno, ale jak się uda, to spoko. Wiecie co najgorsze? Wcześniej mówię, mam tylko, nie wiem, 35 minut chyba tam było, przejdę się. No. Ale ja to teraz mam na przykład 15 minut, to się już nie opłaca nawet taksówki brać. Nie trzeba iść w deszczu. Tak, spokojnie, wyschnie. Przyszedłem właśnie do sklepu zakupić jakieś rzeczy i patrzcie, coś co u nas już dawno w Polsce nie ma, a kiedyś było. Mleka w woreczkach plastikowych. Dawno tego nie widziałem. Sklep całkowicie normalnie wygląda. Taki mały osiedlowy jest. Zobaczmy, czy jest coś z Polski. Czasem tak jest. Czy różne produkty są. W ogóle wczoraj jeden z widzów mi napisał, że jego firma wysyła krówki do Jemenu. A ja naprawdę tam widziałem krówki, jak byłem na stacji benzynowej. Tylko nie, no oczywiście nie była napisana krówka, tylko inaczej. Ale identycznie wyglądało jak ta nasza. Pierniczki. Kocham. No, wróciłem już do hotelu. Cela numer. Ale wiecie co? Jestem na maksa zadowolony z tego. Mi się tu naprawdę dobrze mieszka. Ciasne, ale własne. Powiem Wam tak. Klimat hostelu, ale z prywatnym pokojem. Malutkim, bo malutkim, ale prywatnym. A nie, że śpimy w parę osób. To jest naprawdę, uwierzcie mi, że duży luksus. Bardzo, bardzo duży. Jeszcze za taką cenę.
Wiadomo, normalny hostel bym miał jakieś, nie wiem, z 50 zł taniej, 40 zł taniej, ale tu przynajmniej jest bardzo czysto, pachnie tutaj w ogóle. Super jest to miejsce, gdzie siedzą wszyscy razem. Na nic nie można narzekać. I przepyszne śniadanie. I to nie śniadanie, że wiecie, jak w hostelach zawsze, że jest tost, do tego dostajecie jajko jedno, o ile w ogóle jest jajko, albo jakąś słabą szynkę, albo dżem. Przeważnie są tosty, dżem i masło orzechowe i jakiś banan. W Azji Południowo-Wschodniej w każdym hostelu wyglądało tak samo śniadanie. Zresztą w Ameryce Południowej to samo. Kto był, ten wie. Także jak tutaj dostaję eleganckiego omleta na przykład, do tego wiecie, chlebek, szyneczka, pomidorki, kawa, albo widziałem, że ktoś tam miał English breakfast normalnie, no to jest wypas, nie ma co gadać. No, przedłużyłem już o kolejne 2 doby, bardzo ciężko miałem się dogadać, ale przedłużyłem, rano muszę mój plecak stąd wziąć, bo już ten pokój jest zajęty i się przenoszę do jednego obok. Ja mówię, to nie możecie dać tej osobie ten obok, przecież to jest to samo. Nie, bo ma ten zarezerwowany. Dziwna akcja, no ale trudno. 5:40, pobudka i ruszam na zwiedzanie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, żeby pogoda nie popsuła planów i żebym wam pokazał, jak piękny jest Kazachstan. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Pamiętajcie o tym, że zasubskrybować kanał 500 000 coraz bliżej. Myślę, że jak będzie szło tak jak idzie, to w lipcu będzie. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam.